Halo, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym czacie na żywo z Kamilem. Ze słonecznej farmy chillujemy, jest niedziela. Mamy jakichś gości. Ostatnio się ruszyło właśnie po wakacjach. Tak samo było przed wakacjami. I tak samo teraz jest przed wakacjami, mam na myśli przed lipcem. Było bardzo dużo kamperów. Wtedy jeszcze nie byliśmy do końca gotowi. Teraz już jesteśmy gotowi. Jest bardzo dużo kamperów właśnie po sierpniu, co dziwne. Cały czas przyjeżdżają do nas kampery. Także codziennie kogoś mamy. Wczoraj mieliśmy 2, dzisiaj 1 znowu. Z reguły to Hiszpania, Portugalia, Belgia, Niemcy. Anglików jest mało. Halo, halo. Napiszcie, czy mnie widać, słychać. Pozdrowienia, pozdrowienia. Cześć Karol, pozdrowienia. Hej, hej. Wasze zdrowie. To oczywiście orężatka. Pozdrowienia, Wasyl. Poczekamy, aż się zbierze trochę więcej osób, żebym wam pokazał co i jak. Zrobimy. Cześć Szczecin, pozdrawiam. Miałem paru znajomych ze Szczecina, jak mieszkałem w Anglii. Pamiętam, że coś tam było, że w Szczecinie mówi się, na gościa mówi się many, tak, a na dziewczynę szmula. Coś takiego tam było. Cześć Adam, Adam Składowski, cześć, siemano. Słuchajcie, no odpoczywamy trochę teraz po tej podłodze, po tym dachu. Oczywiście coś tam robię, nie potrafię tak, żeby siedzieć tylko. Ale mieliśmy gości, mój był najlepszy kolega z podstawówki, Sylwek ze swoją żoną, Sylwester Żmuda, Trzebiatowski. Także pozdrawiam, Ania, Sylwek. Byli ze znajomymi swoimi, którzy teraz będą mieli w październiku ślub, także najlepsze życzenia. Pozdrawiam, pozdrawiam Pani Ewo. Ale no, staramy się, zwolniliśmy trochę tempo, staramy się trochę odpocząć. Jak się zbierze trochę więcej osób, to pokażę wam co i jak, bo zawsze dla wszystkich, którzy przychodzą na żywo, mamy jakieś tam ekstra rzeczy, które robimy. I podsumujemy troszeczkę. Hejka, witam. Podsumujemy troszkę to lato. Powiem wam, no niesamowicie inne lato niż te, do którego byliśmy przez ostatnie 18 lat przyzwyczajeni w Anglii. I zupełnie chyba też inne lato niż to polskie lato. No bo jednak przez ostatnie, żebym nie skłamał, od praktycznie maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. 5 miesięcy bez kropli deszczu. Nie, że tam jakaś, wiecie, jak w Polsce, burza jest gorąco, jest lato, czasami jest burza. Tutaj nawet kropla deszczu nie spadła, nawet jakiś mały deszczyk. Jakiś tam ostatni deszcz, pamiętam, był chyba kwiecień, gdzieś tam w maju troszkę coś pokropiło i to było wszystko. I mówimy cały czas temperatura, jak się zaczęło tam powiedzmy maj, czerwiec po 30, później cały czas bite 40, ponad 40 stopni, lipiec, sierpień. Teraz wrzesień zeszło do 30 paru i już widzę, że dzisiaj chyba było ostatnie 30 parę i na koniec tygodnia schodzi do 24. Tak różnie, 25, 24, 20 coś. Ale no jest to jednak inne lato niż to samo, że w ogóle deszczu nie ma. Jacek MK, witam, przejeżdżałem w zeszłym tygodniu niedaleko. No Jacek, jak będziesz gdzieś przejeżdżał, będziesz miał czas, to serdecznie zapraszamy. Witam każdego, kto chce wpaść, pogadać na kawę, jest blisko, nie ma problemu. Pozdrawiam serdecznie z Irlandii. Pozdrawiam Irlandię. Marek.
Tak, właśnie ten mój najlepszy kolega z podstawówki, który był, oni mieszkają, no nie jest to, jest to północna Irlandia, tak? Północna Belfast to jest północna Irlandia, czyli ta część należąca do Anglii, tak? No ale no dalej powiedzmy Irlandia, tak? Cześć wszystkim fan, cześć Zielona Żaba, Zielona Żaba, dobry nick. Cześć Filip, pozdrawiam. Filip niedługo już zawita też tutaj do Portugalii. O. Jestem w Kadyksie, może w przyszłym tygodniu znowu pojadę do PT. Będziesz w pobliżu, zapraszam. My tu raczej zawsze jesteśmy. Teraz kurde, jakieś muchy zaczęły mnie atakować. Teraz we wtorek daję samochód do mechanika, bo z przodu mam opony już jak w Formule 1. Nie dawałem ich nie wymieniałem ich, bo przegląd mam w grudniu. Cześć Sławek, pozdrawiam. Przegląd mam w grudniu i tak mówię, dociągnę jeszcze na tych oponach, ale już naprawdę są jak w Formule 1, dlatego umówiłem się z mechanikiem. Tutaj mój sąsiad, mechanik, bardzo dobry, bo ludzie z całej okolicy tu do niego przyjeżdżają i naprawdę ma ceny takie normalne, nie ma żadnych tam... Cześć, witam Monika. Zobaczcie, pokażę Wam te opony z przodu. To naprawdę jak Formuła 1 już. Tak wygląda moja przednia opona. Ta chyba druga jest jeszcze. I coś mi puka od strony kierowcy. Ta to już w ogóle jest łysa. Zobaczcie, no Formuła 1, nie? Tylnie są jeszcze dobre. Tylnie mają dosyć duży bieżnik. Ale te przednie to no mówię. Coś tu stuka od strony kierowcy. Dlatego mówiłem mechanikowi, żeby sprawdził mi zawieszenie z przodu, co tam jest grane, co trzeba wymienić. Hamulce, żeby sprawdził, opony wymienił. No i zajęliśmy się, jest zamówiony ten garaż. Już jest postanowione, gdzie stanie. Nie stanie przy domku, no bo no nie będziemy przede wszystkim drażnili Urzędu Miasta, że znowu coś im się nie spodoba, wygląd czy coś. Po drugie, nie będziemy zasłaniać domku, tak jak już to niektórzy pisali, żeby nie zasłaniać domku. Nie będziemy go zasłaniać. I tak pomyślałem, że gdziekolwiek go postawię, będzie trochę tak wyrwany z kontekstu. Dlatego pomysł padł na to, że panele słoneczne są i tak już tu wyrwane z kontekstu. I za panelami słonecznymi, widzicie, tam kamper stoi z Belgii. Za panelami słonecznymi już robię tutaj wylewkę pod garaż. Bo ten garaż jest taki 3 metry na 4 metry. Scooby! Chodź! Scooby! Ten garaż jest taki 3 metry na 4 plus dodatkowy tam robię na tak, no elewacja, naprawdę domek wygląda jak z bajki. Tu jeszcze jak się porobi naokoło, będzie z tyłu taras, cały ten kamper tu z tyłu robi wypad później i tu będzie taras, pergola i z boku będzie zadaszenie na samochód, takie fajne drewniane. Ja traktorkiem jeżdżę, po prostu mu luz nie wchodzi, jeszcze nie miałem czasu zajrzeć. Na pewno coś tam po prostu mechanicznego się zacięło, ale traktorkiem da się jeździć, tylko po prostu te biegi, ja już się nauczyłem je wbijać po prostu. Nie ma po prostu tego luzu, czyli coś tam jakaś przekładka, coś tam, na pewno nic jakiegoś skomplikowanego. Jak będę miał czas, to po prostu sobie to rozbiorę. Scooby! Scooby! Chodź! Chodź! Oni też mają psa, ci co do nas przyjechali i tam Scooby cały czas broi. Chodź! Ale ciągniczek działa. Poczekajcie, ostatnio zapomniałem kluczyka wyłączyć i chciałem koledze pokazać ten, co Li już nie ma, Li pojechał. Rozstały się nasze drogi, oni pojechali dalej w Portugalię. Także basen totalnie
totalnie wyschnięty, czeka na swoje dni. Zobaczcie, ile wody wyschło. No myślę, że tak ile? Metr wody wyschło. Metr wody wyschło, nie dolewamy. Nie dolewamy teraz, bo chcemy go wyczyścić. Jak już go zaczniemy robić, jak zacznie padać teraz, myślę, że następny tydzień, 2 tygodnie powinno zacząć coś padać. Także studnie się napełnią i basen też będzie do roboty, ale go po prostu wypróżnimy, wyczyścimy, żeby był na czysto. Zobaczcie, ciągniczek luz jest, ciągniczek tyle nie chodzi, ale spokojnie się odpala. Tak. Ciągniczek spokojnie się odpala. Stoi sobie. Muszę zmienić te do orania, zmienić na już niedługo do koszenia. Do roślinek zużyjcie wodę. Tak, ono podleje się wodę, coś podleje się roślinki, dokładnie, to się tam nie zmarnuje. Tym bardziej, że będziemy sadzić teraz już w październiku jakieś drzewka. Trzeba będzie jakiś system nawadniania zrobić, bo no wiadomo, że przez zimę one tam spokojnie się zakorzenią tego, ale później na lato, żeby jakiś system nawadniania był. Także posadzimy trochę drzewek owocowych. Raczej po jednym już mamy posadzone te, jak to się nazywa, figi. I one się fajnie przyjęły. Figi, oliwka jest, ale oliwki jeszcze pewnie ze 4 czy 6 posadzimy oliwek. Cytryny, pomarańcze jakieś, cytryny, pomarańcze, mandarynki. No i głównie żywopłot. Będziemy się skupiać na żywopłotem przy drodze, żeby już tam fajnie się odciąć od tej drogi. I tam na pewno system nawadniania trzeba będzie zrobić, żeby po zimie, jak przyjdzie znowu lato, żeby to przetrwało. Tomek, cześć, Tomek Kasak, witam, siemka, pozdrawiam, czuchów serdecznie. Także jak widzicie, zacząłem pracę nad, powoli mówię, spowolniłem tempo. Zacząłem pracę nad wylewką pod garaż. Ten garaż prawdopodobnie widziałem już jest, że on tam pewnie gdzieś z Chin idzie. Podróżowanie, mam mnóstwo fig. Tak, byliśmy u podróżowania. Próbowaliśmy fig, bardzo pyszne. Też u znajomych byliśmy, oni farmę kupili właśnie i też mieli właśnie tam figi. No figi z drzewa są bardzo pyszne, jak cukiereczki smakują. I nasze figi nawet wypuściły owoce. Taka mała figa, ale już wypuściła parę owoców. No powiem wam, że z jednego, to jest niesamowite, ile z jednego drzewa figowego wyrasta fig. To jest naprawdę ogrom. Jeszcze nie wybraliśmy właśnie. Nie wybraliśmy, byliśmy trochę zajęci, nie mieliśmy czasu na myślenie. Na pewno mamy tutaj fajną panię ze sklepu ogrodniczego, także będziemy jej się doradzać, co najlepiej, co szybko rośnie. I no mi się podoba dużo liściastych takich bardziej. Pytanie, czy jak to wiadomo, tutaj na ten klimat, co szybko rośnie. Ale mówię, ta pani ze sklepu ogrodniczego, ona się tam zna, to ona na pewno coś powie. Nie chcemy też zbankrutować, bo potrzebujemy około 1000 tych drzewek, czyli nawet licząc drzewko za euro, no to już wychodzi 1000 euro za drzewka. I to mówimy o samym żywopłocie. A powiedzmy, jeżeli chcecie takie większe drzewko owocowe, no to nawet te duże, takie już, które dają owoca, pomarańcze, to 150 euro powiedzmy za drzewko. A takie mniejsze, fajne już też duże, które powiedzmy za rok, 2 będzie dawało owoce, to można już kupić za 20-30 euro. No ale mówię, no takie pewnie kupimy większe, bo nie potrzebujemy jakby tych drzewek, żeby od razu owoce dawały. Nie potrzebujemy ich dużo, no to kupimy te owocowe już takie większe. Tu ja nie mam pojęcia właśnie.
Jak tam tuja tutaj w tym... Myślę, że widziałem dużo takich iglastych, także myślę, że tuja spokojnie, jakieś tam te takie mądrzewie, tuje, wszystko tutaj rośnie. Zresztą sąsiad ma całe hektary sosenek, także jak będziecie podlewać roślinki, to za rok... Nie no, my wody mamy mnóstwo. My tą wodę po prostu wylaliśmy w tym roku. Gdybyśmy jej nie wylali, to na nasze potrzeby tej wody jest ogrom i na podlewanie też jest jej ogrom. Na pewno by nam nie zabrakło tego. Bo te studnie teraz będą pełne i my tego nie po prostu napełnimy basen w porze deszczowej, a później one będą pełne, czyli na pewno nie będziemy w stanie zużyć tych studzień, tym bardziej, że ta duża studnia do podlewania, tam woda przybywa, nawet teraz. Czyli my cały czas sobie dolewamy do tej małej studni i też ja już zamówiłem w Polsce jest taka strona studziane.pl i tam można kupić takie do wiercenia w ziemi samemu i zamówiłem takie do wbijania. Jest taka metoda amerykańska, że się wbija takie 1,20 m powiedzmy są rurki i to się wbija takim młotem pneumatycznym. I ja w tej studni, w której się woda nie zbiera, zamówiłem prawie 10 metrów tego filtra i wbiję to w tej studni, żeby tą wodę jeszcze stamtąd no żeby ta woda podgruntowa się wydobywała tam. Myślę, że spokojnie to powinno zadziałać. A to jest bardzo proste w użyciu. Jak zobaczycie na YouTubie metoda wbijana na studziane.pl, oni chyba mają ten YouTube u siebie na stronie. Po prostu się wbija młotem. Jest pierwszy taka rura, to jest filtr z dziurkami, a później garaż zamówiłeś typu blaszak. Tak, zwykły blaszany garaż, ale fajny taki, zobaczycie, garaż malowany z rozsuwanymi drzwiami, z boku na drzewo ma. Kupiłem go, bo był bardzo, bardzo przeceniony. Jakbym se policzył, jakbym miał z materiałów gdzieś drewniane zbudować, to by mi się po prostu nie opłaciło. A tutaj fajny blaszak za 700 euro. Podłoga jest skończona w domu. Zapraszam do obejrzenia odcinków. Podłoga jest skończona. Jest teraz, chyba dzisiaj wyszedł odcinek z zaczęcia podłogi. Ale podłoga jest już skończona, tak. Podłoga jest skończona, domek jest pomalowany, dach oprócz rynien jest skończony. Rynny zostały do zrobienia. Mówię, teraz wszystko po kolei. Rynny, jakieś tam obudowy na pompy, ten garaż, później do garażu wyciągnę wszystkie swoje rzeczy. To będzie miejsce na kominek. To znaczy w tej studni, my tam czyściliśmy tą studnię mniejszą i tam, gdzie już woda się to jest normalnie żwir. Czyli ja będę wbijał tam, gdzie ten żwir, nie powinno być tam już skał. Bo jakby przez ten granit oni się już tam przebili. Czyli tam powinno być fajnie. No to jest ryzyko, tak? Nie kosztował ten zestaw dużo. Przywiezie mi go kolega, ten Marcin, co przywoził solary. Pozdrawiam, Marcin. Marcin przywiezie z Polski. Będziemy też dodatkową baterię 5 kW do zestawu solarnego kupowali. I napisałem e-maila do firmy, która robi turbiny wiatrowe. Nie wiem, czy widzieliście, to są turbiny wiatrowe Dragon. To się nazywa chyba Dragon 5000 czy Dragon 500. To jest turbina taka, która stoi w pionie. Ona nie jest na kiju, tylko ona stoi na ziemi, można ją postawić. I spytałem się ich o współpracę. Wiadomo, ja mam mało subskrybentów jeszcze, dlatego podejrzewam, że oni na tą współpracę na razie nie pójdą, bo pewnie bym musiał mieć ze 100 000 subskrybentów, żeby na to poszli.
ale no, wysłałem im e-maila z zapytaniem, czy może zostaliby moim pierwszym sponsorem i taką turbinę wiatrową nam zasponsorowali. Zobaczymy, czy odpowiedzą w ogóle. Pozdrawiam Pani Małgorzato. Mebelki Pan wstawi, sam zrobi, czy zamówi? Raczej będę robił coś, bo nie potrzebujemy tych mebli tak dużo, także możliwe, że coś tam zrobimy. Pierwszy to będzie kominek, później antresola, czyli ta podłoga u góry i tam sypialnia, a później zaczniemy ściany, także do mebli to jeszcze trochę. Na razie tam tylko, powiedzmy, mam taką fuszerkę wstawioną, taki mebelek do kuchni, ale z czasem no na pewno. Czy jakieś takie po targach się tu pojeździ, może jakieś antyki do odnowienia się kupi, coś takiego, bo to fajnie jest jednak odnowić coś starszego, to zawsze lepiej. Środek ściany z płyt gipsowych, czy jakaś inna metoda? Bo tego kamienia, no tak, tego kamienia nie zostawimy, bo on nie jest taki, on jest taki brzydki w środku. Tam jest glina pomiędzy i tego, także za dużo jest tej gliny, za mało kamienia, powiedzmy, tak? Bo na zewnątrz jest ten duży kamień, ale w środku jest ten mały kamień. Także na pewno zrobimy konstrukcję chyba i płytę gipsową. Temperatura już bardziej do oddychania. No tak, zeszło już 30 parę, a pod koniec tygodnia już ma być 24 stopnie, także no nawet tak jak było 40 parę i zeszło do 30 coś, no to już była różnica kosmiczna. A my teraz mówimy, jak jest 30 stopni, to mówimy, że jest zimno nam. Pozdrowisz Emilkę i Julkę. Pozdrawiam Emilka i Julka, pozdrawiam Was serdecznie z gorącej Portugalii. Pozdrowienia ze Szwecji, pozdrawiam Szwecję. Tu 15. No, to się zaczyna jakby spostrzegać, dlaczego Portugalczycy chodzą przy 20 stopniach, 25 stopniach, oni chodzą w kurtkach i w swetrach. A my tu przyjechaliśmy pierwszy raz w tamtym roku, gdzie było po 20 parę stopni, chodziliśmy w krótkich rękawkach i spodenkach i oni się w marketach na nas patrzyli, co to za wariacie, oni w kurtkach, w bluzach, w długich spodniach. Ale teraz ja już to rozumiem, że po przeżyciu lata tutaj, no to tak jak my mówimy, o chłodno jest, bo jest 30 stopni. Zrobisz serduszko dla dziewczynek? Pewnie, że zrobię. Poczekajcie, tylko muszę przytrzymać ten telefon. O, jak to się, poczekajcie, jak to się robi serduszko. O, tak. Nie, poczekaj. Tak. O, poczekajcie, coś mi wychodzi. Tak się robi serduszko? Okej, serduszko dla wszystkich. Wapienna zaprawa tynkowa. Wiesz, zrobiłem te kafelki, ten i nie wiem, czy chce mi się to wszystko teraz, wiecie, bawić z tą zapienną zaprawą. Chociaż właściwie jak wyciągnę wszystko do garażu, to powinno być w miarę pusto. Także no, ktoś mi też już mówił o tej wapiennej zaprawie tynkowej, że ona jest naturalna, tak? Naturalna zaprawa. Ale myślę, że chyba polecę na łatwiznę, bo łatwiej mi będzie zrobić konstrukcję drewnianą i tam ukryć rury, które pociągnę i kable i wtedy na tą konstrukcję drewnianą dać płyty gipsowe. Lubisz pierogi? Oczywiście, kto nie lubi pierogów?
Jedyne co muszę powiedzieć, że my jesteśmy dziwni z żoną, bo nie lubimy pierogów z ziemniakami i z serem. Wiem, że wszyscy przepadają. Tak, wapno oddycha i jest grzybobójcze. Także ja jestem fanem pierogów z mięsem i z kapustą i z grzybami. No i z jagodami też pierogi. Nie zapominajmy o pierogach z grzybami. I też czasami się jadło pierogi z truskawkami. Ale no latem pierogi z jagodami, jeszcze samemu zerwanymi albo przez mamę, to były pycha. Ale no ja uwielbiam pierogi z wszystkiej postaci, oprócz pierogów z mięsem, z tym, pierogów z serem i czym tam były one? Ziemniakami, tak? No nie przepadamy, naprawdę. Nie przepadam. Ja zjem, ale nie przepadam. Powiem tyle. Ale wiadomo, mama robi najlepsze pierogi. I babcia robiła też bardzo dobre pierogi świętej pamięci. Także pierożki na pewno. Zawsze do Polski. Zgadnij, w której klasie jestem. W 8. Nie wiem, teraz te klasy chyba w Polsce w ogóle inaczej są. Ze śliwkami. Pierogi ze śliwkami nie słyszałem. Knedle z morelą i śliwką. Knedle, no. Ej, robicie mi tu smaka, ja nie wiem, kurde. Człowiek tu siedzi bez smakołyków, a tu jedyne co mamy to Sylwek przywiózł barszczyk. Barszczyk w proszku, to jedyne co mamy. No i da się tutaj w Pingodocze jest taki supermarket kupić kiełbasę śląską. 1,8 szkoła podstawowa. Tak, pozdrawiamy. Pirogi z jagodami i krasolieju kosztowali. My już w Olsztynie. O, pozdrawiam Marcin. Marcin, już zamówiłem te, wiesz, do studni, także powinny przyjść na twój adres. Do tego ciasta wszystko idzie wsadzić. Dokładnie. Na pewno będziemy, jak już tu ogarnę z tyłu ten taras, chcemy zrobić piec do pizzy, do chleba i chcemy zacząć robić też swój chlebek na pewno. Co robisz? Co robisz? Привет, ja gdzie... Coś się jeszcze z podstawówki ten rosyjski pamięta. Wiem, że teraz tam jakiś ale no niestety my w podstawówce uczyliśmy się jeszcze rosyjskiego, mój rocznik. Chleba na liściach chrzanu najlepszy. Chleb na liściach chrzanu. No na pewno, będę chciał piec swój chleb. To warto zamówić z piekarni zakwas później. Dobra, idę, pa. No to na razie, trzymajcie się. Tutaj trzeba ukryć. Ukryć. Alfabie użymy. Trzeba tu poukrywać paru użytkowników, bo tu się jakiś, nie wiem co tu się wydarzyło w ogóle. Ja to nazywam trolle. Trolle atakują. Turyści tak, bardzo zadowoleni, pozytywne komentarze. Wszyscy mówią, żeby nie iść w komercję. No ale my takiego zamiaru nie mamy, nie chcemy iść w komercję.
Chcemy to zrobić takie jak jest, po prostu parę kamperów. Przede wszystkim nie możemy iść w więcej kamperów. I starczy nam tyle co jest, starczy te 5-6 kamperów, nam w zupełności starcza. Na razie maksymalnie i tak mieliśmy 3 kampery, no ale wiadomo, że to się pewnie w następnym sezonie rozwinie. I tym bardziej, jeżeli zaczniemy dodawać niektóre rzeczy, zaczniemy żywopłotki, zwłaszcza jeżeli zaproponuje prąd, to też pewnie, no bo niektórzy przyjeżdżają, wiadomo, mają swój prąd, swoje solary, ale dużo ludzi się pyta jednak o prąd. No ja na razie nie jestem w stanie tego prądu od siebie dawać, bo mam za mało. Może na jeden kamper bym w stanie był dać, ale na więcej nie, pewnie nie. Dlatego możliwe, że podłączymy się do sieci po to, żeby oferować prąd dla kamperów. Nie dla nas, bo dla nas wystarczy to, co mamy. Czego życzymy dużo turystów. Tak, dziękuję bardzo. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie z tym grillem. No bo teraz już czekamy na pozwolenie od pani wszystko idzie do pani architekt na zatwierdzenie i ruszymy z budową wiaty pod grilla i z budową namiotu. Namiot to będzie prosta rzecz, bo namiot stawek będziesz czyścić, tak, stawek będę czyścił. Już tam Gosia trochę wyczyściła, ale jeszcze go doczyszczę. Może wykopię go trochę głębiej i zobaczymy, czy jest niżej woda. Garaż z czerwonym dachem. Nie, no garaż jest zwykły blaszany garaż, ale on jest malowany, taki beżowy kolor ma. Beżowo tam chyba brązowo, czy beżowy jest taki kremowy, taki bardziej. Portugalia ma jakieś potrawy, co tylko u nich są, tudzież słodycze. No u nich jest bardzo popularny, jednak tak jak u nas. Bardzo popularna jest w Polsce jednak kurczak i świnka króluje, tak? I tutaj tak samo. Kurczak, jeżeli nie chcecie ryzykować w Portugalii, no to kurczak zawsze jest tutaj dobrym wyborem, bo kurczaka naprawdę umią robić. Mięsa, tak, ryba też tu jest dobra, a zwłaszcza nad morzem, owoce morza, ryby bardzo dobre. A mięso, tak jak tutaj bardziej w centralnej Portugalii mięso, gdzie generalnie to jest tylko świnka z większości, no to mięso trochę tak czasami robią jak podeszwa. Mają też taki ala gulasz, tylko trochę taki podkwaśność podchodzi. Ile masz lat, Kamil? Ja jestem 7,7, mówiłem już kiedyś. 7,7 rocznik. Stary dziadek. Spróbujcie bakaliu com natasz. To jest jakiś deser? To jest pewnie jakiś deser. Hej, hej, hej. Mój rocznik. Jak ja to mówię, 2 kosy w roczniku, najlepszy rocznik. Pozdrawiam, Kasiusz. To po portugalsku dorsolone, dorsolone, a ja słodycze. Ja w ogóle nie jestem fanem ryb. Lubię ryby zjeść, ale nie jestem wielkim fanem. Owoców morza to w ogóle nie jestem fanem. Ja lubię rzeczy owocu morza, to tylko to, co jest smażone. Takie, wiecie, jakieś ala surowe czy coś, to raczej nie. Pozdrawiam. Taki portugalski fish and chips. Jest tu też taki ich lokalny hamburger, ale bez bułki. Zamówiliśmy raz. Nie zapomniałem, jak się nazywa, ale to jest taki hamburger, że jest tylko mięso, jajko na nim, frytki i sałatka i nie ma bułki. I pytamy się pani, czy się nie pomyliła? Ona mówi nie, no to zamówiliście. I okazało się, że to jest ten po prostu typ hamburgera taki, ale bez bułki. Nie no, tutaj oni
mają też te regulacje, to wszystko nie da się tak niczego tu zrobić bez zezwoleń, pozwoleń, tak jak u nas. Pozwolenie, licencje, na wszystko trzeba mieć. Także na pewno jak ja będę ten grill otwierał, to będę musiał mieć tu pozwolenia, licencje na alkohol, na sanepid, na wszystko. Powiem Ci tak, namiary na tą farmę nawet ja nie muszę podawać, bo jak wpiszę słoneczna farma, to już nawet na Google Maps jest koło Monsanto. Monsanto, Relwa i tutaj trafiasz bez problemu. Przy głównej drodze 239. Także tutaj nie muszę nawet namiarów podawać, pinesek nawet nie muszę podawać, bo tą farmę znajdziecie na mapie. Zobaczcie, w Google Maps powinno pokazywać słoneczna farma przy Monsanto. Bo też się zdziwiłem, że pokazuje. Bo Google gdzieś to wychwyciło, że otworzyliśmy ten Park Fortnite. No zresztą nawet na tej aplikacji Park Fortnite znajdziecie też słoneczną farmę. Pod nazwiskiem Gappa przez 2P. Siemanko Oliver, siemano. Także tutaj jak ktoś chce mnie znaleźć, to mnie znajduje, bo już parę osób było bez jakby podawania mojego miłego wieczoru, dobrego tygodnia, skutecznej pracy. Nawzajem, wzajemnie, Pani Moniko. No jest parę planów na ten tydzień. Skończenie tej wylewki pod garaż, samochód do mechanika, postawienie garażu oczywiście. Cześć tata, pozdrawiam. Złóżcie życzenia mojemu tacie, bo miał ostatnie urodziny 12 września. Jeżeli się nie mylę, to chyba 68, ale mogę się mylić, bo zawsze muszę sprawdzać w kalendarzu. Tata, napisz, czy 68. 68? Chyba tak, 68 chyba, tak? Tata Janusz, napisz 68. No, dobrze pamiętałem, 68. No widzicie, tata jest najlepszym przykładem, bo tata w podobnym wieku jak ja miał zawał i dalej, że tak powiem, ostro wierzga i działa. 68 lat ma i spokojnie działa. U nas to w rodzinie. Dziadek zawał, tata zawał, ja zawał. Ale nas nie rusza. Jacek Gorbacz, pozdrowienia, hejka. Także jak widzicie, po zawale też da się żyć. Młody człowiek. No bo to często zawał nie wynika jakby ze złego odżywiania czy z czegokolwiek, tylko w naszym wypadku raczej to jest genetycznie było. Obciążenie jakieś tam, przynajmniej tak lekarze mówili, to się jakoś tam nazywa. Czy trudno było przyzwyczaić się do takich temperatur? Powiem Ci, że po 2 tygodniach już było ok. 2 tygodnie były takie, że trzeba było wchodzić do basenu. Także całe szczęście, że mieliśmy ten basen. Wchodzić do basenu. Wchodzić do basenu i trochę się chłodzić. Ale mówię, jak jesteś przygotowany, tak za rok już pewnie będziemy jeszcze bardziej przygotowani, no bo w domku już będzie fajnie chłodno, już jest chłodno, nawet jak było 40 stopni i skończyliśmy ten dach, który jeszcze nie ma izolacji w środku, ale już było fajnie i chłodno, jednak ten kamień daje ten chłód. I ta dachówka i ten kamień daje chłód, czyli jeżeli będzie dachówka, jeżeli będzie izolacja pod tą dachówką, no to już 100% tam nie trzeba nawet klimatyzacji. A też rano jak się tam wchodzi do domku, gdzie już jest
Potrafi być tu 10 stopni wieczorem, czyli jest gorąco w dzień, a w nocy potrafi być chłodno. To do domku się wchodzi i tam jest fajnie ciepło, bo te ściany oddają ciepło. Tak, domek już jest pomalowany, dach skończony, oprócz rynien. Ci, co nie widzieli, to pokażę jeszcze pięknie, jak to wygląda. Ale no, widzicie, prezentuje się pięknie. Tutaj, wiadomo, brakuje jeszcze rynny, ale prezentuje się pięknie. Wygląda jak z bajki. Tak, deszczówkę, tak, na pewno będę zbierał deszczówkę. Tu proszę z przodu. No to będzie wszystko, zrobi fajny płotek i ten. Wszystko się wykończy. Święty Antoni. Obmalowany. Rameczka. Kurde. Stonoga Rutkowski. O matko, to już różne rzeczy widziałem. Niedługo będzie Duda z Kaczyńskim walczył w Fame MMA. A tak wygląda, dla tych co nie widzieli, tak wygląda wylewka pod garaż. Zobaczcie. Połowa jest już skończona. Połowa jest już skończona i drugą połowę. Tak, domek mówię. W domku brakują tylko rynny, jakieś beczki na zbieranie wody. Chcę takie beczki, czy takie, można tu kupić takie wielkie wazy. Podobają mi się. Widziałem gdzieś na samochodzie, ktoś wiózł takie wielkie wazy na oliwę. Takie gliniane. Fajnie by to wyglądało, jakby z rynny ta woda się lała do takiej wazy albo do takiej beczki dużej drewnianej. Także zobaczcie, cisza, spokój, jest niedziela. Tam z tyłu za mną Monsanto. Słoneczko chyli się ku zachodowi. Za mną też wzgórza. Na kamerze tego nie widać, ale na żywo one są dużo bliżej, te wzgórza. Każdy, kto tu przyjeżdża, to mówi, że na żywo no to jednak jest zupełnie inaczej. To naprawdę wygląda, na żywo wygląda, jakby było na wyciągnięcie ręki. Sprawdziłem, rzeczywiście jesteś na Google Maps, mam do Was no to rzeczywiście rzut beretem. 2009 1040 km. No to kawał drogi. Czyli z kampera jeszcze korzystacie. No z przyczepy tak. Na razie, dopóki do garażu nie wystawimy tych wszystkich rzeczy, które tam mam, narzędzi moich i rzeczy, no i kominek będzie, no chcemy sobie spokojnie robić, bez jakby stresu, że już tam jesteśmy w domku, nie musimy, my już zimę przetrwaliśmy w tej przyczepie, także spokojnie możemy trochę dłużej w tej przyczepie pobyć i spokojnie se w środku w domku wykończyć. Tym bardziej, że jest podłoga do robienia, ta antresola jest do robienia, kominek jest do robienia, ściany są do robienia, elektryka, kuchnia, no także jest tego trochę do robienia. Także nie ma się co tam przeprowadzać, tylko można spokojnie sobie działać tam. Kamil, jest słoneczna farma w Portugalii na Google Maps. Tak, jest. Też się zdziwiłem, ale jest, no. A, dla tych, co nie widzieli, to pokażę Wam w domku jakiś atak ruskich trollów mam. Trzeba ich wykasowywać. Dla tych, co nie widzieli w środku w domku, to pokażę Wam w środku w domku. O, tak to wygląda. Tu miałem gości, także łóżko tu postawiliśmy takie tymczasowe. Norka dla Skubiego. Kuchnia wróciła tymczasowa. Światełko. O, także tutaj izolacja. Tutaj izolacja przyjdzie i wykończenie, ale mówię, tu już jest fajnie chłodno. Nawet teraz wchodzi się, tu jest chłód. To wszystko pójdzie do garażu. Wszystkie moje rzeczy do garażu pójdzie.
Wszystkie graciolki pójdą do garażu, woda, ale tak to wygląda. I tu oczywiście najlepsze miejsce to zobaczcie, to jest specjalnie zaprojektowane przez najlepszych designerów, projektantów. Tu siedzisz, otwierasz lodówkę, pyk i sięgasz po piwo. To jest taki specjalny projekt. No i tak to wygląda. Także jak wyrzucimy te wszystkie rzeczy do garażu, no to tu będzie kominek. Tu na środku będzie kominek. Tu z drugiej strony u góry będzie antresola i będzie sypialnia u góry, czyli ta sypialnia pójdzie do góry. Kuchnia będzie tu, gdzie sypialnia w rogu. Tu będzie łazienka z prysznicem. Dlatego tam jest kibelek, bo tam będzie po prostu łazienka. A na ten moment jest po prostu łatwy dostęp do lodówki. Ale my nie używamy raczej tej toalety, bo używamy toalety tutaj na zewnątrz. Dla tych, co nie widzieli. Nie no, wszyscy tu chyba widzieli, ale tu są toalety, prysznice, które zrobiliśmy. Także używamy tych toalet. Nie wiem, co tam Gosia była w studni. Co tam, Gosia? Powiedz cześć. Sprawdzałaś, czy woda jest? Nie, coś tam patrzałam. Myślałem, że Gosia sprawdza, czy woda jest. Się skończyła. Nie, bo tam często zdradziłeś, jak wygląda cała podłoga. No, dla tych wszystkich, którzy oglądają na żywo, zawsze są jakieś, powiedzmy, jak ja to mówię, ekstra. Dlatego to jest taki bonus oglądania live'ów, że zobaczycie to, co nie jest jeszcze na filmikach. I teraz już nie obejrzycie filmiku. O, to masakra. Nie no, obejrzyjcie, subskrybujcie, lajkujcie. Tam zawsze można się z czegoś pośmiać. Coś skomentować. Także słuchajcie, jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Z chęcią odpowiem na cokolwiek. Tak jak mówię, plan jest teraz garaż. Plan jest tam zabudowa pod pompy, może rynienki. A jak już się przeniesie do garażu rzeczy, no to pewnie kominek, bo przydałoby się znaleźć ten kominek teraz, gdy ceny są jeszcze niskie, bo wiadomo, jak przychodzi zimne dni i tego, to zaraz te ceny idą do góry. Czyli na pewno myślę, że w następnym tygodniu zaczniemy się już za kominkiem rozglądać, żeby po prostu nie przepłacić za ten kominek. Sorki, szkoda, że nie mogłem doradzić Tobie, że WC kwadrans nie ma widoku na Monsanto. Że WC nie ma widoku na... Jest, słuchaj, z prysznica jest widok na Monsanto. Tam specjalnie zrobiłem okienko, żeby był widok na Monsanto. No z toalety nie ma, ale z toalety też możesz sobie toaletę otworzyć i patrzeć w stronę gór. Na sąsiada. Albo jak kampery stoją, to na kampery sobie możesz patrzeć. Na solary sobie możesz popatrzeć. Dość późno się zdecydowaliście na taką przeprowadzkę, co was skłoniło. To znaczy, wiesz co, Jacek, ja myślę, że raczej szybko, bo większość osób czeka, wiecie, do emerytury i do tego, a my już w wieku 40 paru lat zdecydowaliśmy się, że rzucamy wszystko, rzucamy ten wyścig szczurów, schodzimy z tego, wiecie, koła, chomika i także myślę, że to jest raczej szybko niż późno. Tak, opał, dokładnie, opał też. Właśnie dzięki za przypomnienie, zapisuję do listy, bo ciągle o tym zapominam. Opał trzeba też kupić, bo czym bliżej zimy, tym cena opału idzie do góry i cena kominków idzie do góry. Pewnie zagrożenie w Polsce.
zagrożenie w Polsce. Poczekaj. Nie, no ja o tym też mówiłem gdzieś kiedyś, że głównie my się tu zdecydowaliśmy ze względów pogodowych, bo lubimy ciepło, ale gdzieś tam z tyłu głowy też mieliśmy. Ja nie jestem osobą, która się jakoś tam wybitnie boi rzeczy, ale hello, pozdrawiam Italię. Nie jestem osobą, która wybitnie się boi rzeczy, ale na pewno mieliśmy z tyłu głowy, że jakieś to zagrożenie w Polsce jest teraz, nie? No i historycznie wiadomo, jesteśmy w centrum Europy, no i zawsze byliśmy i zawsze te napięcie gdzieś tam, powiedzmy, teraz się zwiększyło, nie? Dlatego słuchajcie, no teren jest duży, w razie czego tu rodzina ma gdzie przyjechać. Nie ma co tam się... what's your language? It's Polish, mate. Mate, it's Polish. Polish language. Polonia. Viva la Polonia. Buongiorno. Buongiorno Italia. Come stai? Tak? Tak to się mówi? Come stai? Jak się masz? Co to za asy dziś na czacie? In Italia is Polacco. Polacco bum bum. Zaraz mi się przypomina komedia Jak rozpętałem II wojnę światową. Co on był we Włoszech. Nie będę tu mówił, bo wszyscy co oglądali, pamiętacie komedię Jak rozpętałem II wojnę światową? Ludzie szukają chyba live'ów weekendowych. Też niekiedy szukam. No tak, zauważyłem, że dużo właśnie wchodzi tak randomowych osób, które nie wiedzą w co wchodzą, ale po prostu wchodzą. Scooby przyjechał z wami, czy jest rodowitym Portugalczykiem? Tak, Scooby jest rodowitym Portugalczykiem z Portugalii, z rynku. Na rynku go kupiliśmy, nie kupiliśmy go, dostaliśmy go za darmo. Pan miał, generalnie on miał 6 szczeniaków. Jak my wzięliśmy Scoobiego, no to zostało mu już 5. I pytaliśmy się, za ile tam je sprzedaje te szczeniaki. I on mówi, nie sprzedaje, one są za darmo. No ja tylko wybrałem, powiedzmy, Scoobiego. No bo Scooby, widzieliśmy jego siostry i braci. I bye Drifter. Widzieliśmy jego braci i siostry i on tam jako jedyny ma taką sierść, jak to powiedzieć, płaską? Gładką sierść, a płaską sierść, gładką sierść, a wszyscy jego bracia i siostry mają takie kudłate są. Także to jest mieszanka chyba Border Collie z, jak ta druga rasa się nazywa, taki kudłaty? Jack Russell, nie Jack Russell, tylko ten większy. Zapomniałem. Brzęczyszczykiewicz z was, tak, dokładnie. Niech pan z Włoszech powie Brzęczyszczykiewicz. To go przyjmiemy do grona na żywo. Pan z Italii, prosimy powiedzieć Brzęczyszczykiewicz. Chrząszcz brzmi w Trzcinie Trzebrzeszynie. Albo stół z powyłamanymi nogami. Czyli stół bez nóg. Stół bez nóg. Szkoda, że nie możecie mi odpowiadać, bo tam sobie myślicie, no bredzi coś, a tu zero odpowiedzi, tylko na czacie. Ale no ciężko by było pewnie im zrobić by było takiego czata, bo wyobraźcie sobie, że 150 osób naraz na czacie mówi. Ja pamiętam, jak grałem w gry online, przykładowo tam kiedyś grałem w World of Tanks, no i tam mówi się chyba w 10-15 osób na czacie, no to jest czasami wesoło. To dlaczego Portugalia są inne kraje? Panie Jacku, zapraszam do oglądania odcinków od początku, to tam będzie wytłumaczone, ale powiem, że humor zawsze dopisuje, panie Tomku. Ale powiem, że dlatego Portugalia, że
byliśmy w innych krajach i tu jakby Portugalia mentalnie nam najbardziej przypadła do gustu, bo Portugalczycy moim zdaniem są bardzo mentalnie podobni do Polaków i no wiadomo, bo niektórzy powiedzą źle, niedobrze, ale jakby oni są bardzo pomocni, bardzo otwarci, nie zaprzyjaźniają się łatwo, ale są bardzo tacy pomocni i przyjaźni. A do jakby zaprzyjaźniania są, no to tak trzeba trochę, zwłaszcza język, trzeba na pewno język i czym bardziej się po portugalsku rozmawia, tym bardziej oni są otwarci i bardziej jeszcze tacy, no jeżeli wykazuje się jakąkolwiek chęć rozmowy po portugalsku, parę słówek się powie, no to w ogóle oni już są w niebo wzięci wtedy. Widziałem, że oglądasz też Tomka on chyba słotwiński jest, nie słowiński. Chyba szykujesz kontakty na przyszłe wyprawy. Tak, oczywiście, że pozdrawiam Tomka Słotwińskiego. Oczywiście, że tak, że z chęcią pewnie jakbym był w Stanach, to pewnie z chęcią bym się z Tomkiem spotkał. A jak u Was z językiem? Język zaczynamy, coś tam się uczymy sami, wiadomo, takie podstawowe rzeczy. Dziękuję, proszę, jakieś zamówienie kawy, to już umiemy, ale zaczynamy od 30 września zaczynamy szkołę portugalską, która jest tu sponsorowana przez rząd i jest zupełnie za darmo. I to klasy są 2 razy w tygodniu dla klas porannych albo wieczornych. Także od września idę do szkoły, w moim wieku idę do szkoły uczyć się portugalskiego. Jak Ty będziesz w USA, to ja pilnuję farmę. No na pewno to będzie czas, że będziemy pewnie szukali kogoś do pilnowania farmy. Jeżeli przyjdzie taki czas do zwiedzenia na przykład USA czy Europy. Bo tak jak mówię, nie ukrywam, że chcę tą Europę i Amerykę zjeździć motorem. A na pewno nie jest to taka wyprawa, że wiecie, wyjedziecie w tydzień i wrócicie, nie? Pewnie z inżynierami do klasy. Nie, tu inżynierów nie ma. Tu do klasy to raczej większość Anglików, Holendrów, Niemców. Są też Szwajcarzy. Także więcej takich właśnie. Portugalia to jest kraj emigracji takiej, no duża część Europy tutaj ucieka. Duża część Europy tu ucieka właśnie do Portugalii ostatnio. Bardzo dużo Holendrów, bardzo dużo Niemców, bardzo dużo Belgów, Szwajcarów kupuje tu ziemię. No, na pewno rozpoznają, że jest tania ta ziemia w porównaniu do cen nawet w Polsce, nie? Tutaj dalej można kupić tanie działki. No bo 30 000 powiedzmy euro za, mówimy, taki off-grid tak zwany, czyli coś takiego, że chcecie sobie tam jakiś wóz na kołach, coś takiego bez pozwoleń, to 30 000 już. Coś z domem, z pozwoleniami, to już tak bliżej powiedzmy do 100 000 euro, nie? 70 000, 100 000. Coś już naprawdę z wykończonym domem, no to już mówimy o takiej ala mini willi z basenem i coś. 150 zwyż pewnie już. Pozdrawiam Miastko. O, Miastko blisko Czuchowa, także pozdrawiam Miastko. Byłem nieraz. Słuchajcie, będę kończył. Zbliża się nasza godzina, także nie przeginamy powyżej godziny. Także pozdrawiam wszystkich i widzę, że bardzo dużo nowych osób. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam panie, panowie, ludzi z całego świata, z Europy, z Ameryki, z Anglii. Pozdrawiam i na razie trzymajcie się. Do następnego live'a za tydzień. Tak, dziękuję. Pozdrowię Gosię. Dziękuję, Tomek. Pozdrów Anię oczywiście i dzieci. W poniedziałek mogę czekać na film. Nie, film wychodzi zawsze w środę
W środę i w sobotę wychodzą filmy. Pozdrawiam. Za tydzień było ponad 150 osób. No, coraz więcej osób widzę na tych live'ach. Także do zobaczenia, miłego wieczoru, miłej niedzieli, dobranoc i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się.